Nieczęsto piekę ciasta, ale jest jedno, które wyjątkowo lubię. Sernik wiedeński. To odmiana pieczona wyłącznie z masy twarogowej, bez bazy. Jest wyjątkowo pyszny, na tyle, że nie przeszkadza mi nawet względnie trudny przepis, który to wraz z dodatkowymi informacjami można znaleźć na blogu. Do przygotowania masy oczywiście potrzebuję twarogu. Ja mam domowy, ale kupny też się nadaje. Pozostałe składniki to jajka, drobny cukier, mąka, masło i ekstrakt z wanilii. Wszystkie składniki muszą być w temperaturze otoczenia. Ilość masła zależy od zawartości tłuszczu w twarogu. Celem jest podbicie jej do dokładnie 25%. To optymalna ilość dla serników, dająca idealną teksturę. Na blogu znaleźć można informacje o sposobie wyliczenia dokładnej ilości składników. Masło jest miękkie, więc lekko je kremuję za pomocą trzepaczki. To ciężka praca i będąc szczerym, wydaje mi się, że nie jest w tym przepisie niezbędna. Oddzielam białka od żółtek. Używam 2 misek, jednej na żółtka, drugiej na białka. Trzecia miska jest przydatna w razie, gdyby któreś jajko było zepsute. Potencjalny zbóg nie zmiesza się z dobrymi jajkami. Ten sposób również pomaga w razie, gdyby żółtko pękło. Kawałki żółtka nie mogą się dostać do białek, zawierają tłuszcz, który sprawia, że ubicie białek jest niemożliwe. Odstawiam białka i dodaję drobny cukier do żółtek. Mieszam całość trzepaczką, dopóki nie połączy się w jednolitą masę. Powinienem ubić białka później, ale z jakiejś przyczyny zacząłem za wcześnie. Zdaję sobie z tego sprawę po chwili, kiedy białka są już w połowie ubite. Wrócę do nich za chwilę. Prawidłowym kolejnym krokiem jest połączenie twarogu z masłem, ale świeży twaróg ma grudki. Sernik wymaga gładkiego twarogu, więc trzeba go zemleć. Zazwyczaj używa się do tego maszynki do mięsa, ewentualnie blendera. Ja wolę praskę do ziemniaków. Rezultat jest taki sam, a mam potem mniej czyszczenia. Gdy twaróg jest zmielony, łączę go z masłem za pomocą trzepaczki. Następne są żółtka z cukrem. Dodaję je po trochu, nieustannie mieszając masę. Masa jest już gładka i jednorodna. Muszę jeszcze wmieszać ekstrakt z wanilii i mąkę.
Wszystko jest już na miejscu, z wyjątkiem białek. Czas dokończyć ubijanie. Wiem, że białka są ubite, gdy piana tworzy sztywne szpice po uniesieniu trzepaczki. Powinna trzymać się miski nawet po odwróceniu jej do góry dnem. Teraz łączę białka z masą. Nie używam trzepaczki, a zamiast tego składam masę szpatułką. Ten krok wymaga delikatności, aby nie usunąć powietrza z ubitych białek. Pęcherzyki powietrza są tu jedynym spulchniaczem, a nie chcę, żeby sernik zamienił się w twarogowy placek. Mam tu przygotowaną okrągłą tortownicę z odczepianym dnem. Wyłożyłem ją papierem do pieczenia. Przelewam masę i delikatnie wygładzam jej powierzchnię. Teraz czas na zmyślną sztuczkę. Upiekę sernik w kąpieli wodnej. Potrzebuję do tego folii aluminiowej i większego pojemnika. W moim przypadku dużej jednoczęściowej tortownicy, ale nadałaby się dowolna głęboka blacha do pieczenia. Zawijam tortownicę z sernikiem w podwójną warstwę folii aluminiowej. Nie może przepuszczać wody, więc w folii nie mogą się zrobić dziury. Umieszczam mniejszą tortownicę w większej, po czym wlewam do niej wrzątku. Woda powinna sięgać mniej więcej do połowy wysokości mniejszej tortownicy. Dzięki temu zabiegowi masa twarogowa się nigdy nie przypala. Tylko wierzch sernika ma kontakt z wysoką temperaturą w piekarniku. Dodatkowo para wodna zmniejsza ryzyko pękania powierzchni sernika. Ups, zewnętrzna tortownica jest za gorąca. Potrzebuję rękawic kuchennych. Sernik jest gotowy, gdy jego powierzchnia zaczyna się karmelizować. Ładnie wyrósł, ale zawsze nieco później opada. Wyjmuję tortownicę z sernikiem z wody i usuwam folię aluminiową. Tortownica wraca do wyłączonego piekarnika. Nie zamykam do końca drzwiczek piekarnika. Sernik będzie powolutku stygł, jednocześnie nadal się ścinając w środku przez 30 minut.
Pół godziny później mogę bezpiecznie wyjąć sernik z piekarnika i pozwolić mu się schłodzić do temperatury otoczenia. Gdy już jest schłodzony, umieszczam go w lodówce. Musi postać tam przez noc, żeby uzyskać idealny smak. Następnego dnia wyjmuję sernik z lodówki. Wyjmuję go z tortownicy i odkrajam 2 porcje. Lubię serwować go posypanego cukrem, pudrem i z odrobiną kremu czekoladowego. Z ciemnej czekolady, z białej, a nawet jedno i drugie. Ale to dobre. Jest słodki, ale nie przesadnie. Smak twarogu jest wyraźnie wyczuwalny, a tekstura jest perfekcyjna. Sernik jest gładki i wilgotny. Pycha.